Witam wszystkich. Zaczynam mojego vloga z podróży z Polski do Rumunii. Ten film będzie taki trochę nietypowy, ponieważ będę pokazywał Wam poniekąd, jak przebiega moja podróż, oraz będę również opowiadał Wam o tym, jak spędziłem czas w Polsce. Zatrzymałem się teraz na stacji benzynowej, żeby dotankować się, ponieważ mamy bardzo tanie paliwo w porównaniu z tym, co jest w Rumunii. Tutaj obniżyli akcyzę i chyba jakieś podatki, jeśli chodzi o ceny paliw, dlatego też jest o jakąś złotówkę, można by powiedzieć, nawet taniej benzyna oraz gaz. Tutaj Wam wyświetlę gdzieś ceny, ile co kosztuje. Porównuję oczywiście ceny do Rumunii. No i teraz mam jakieś 20 km do granicy w Jurgowie i kieruję się do Oradea. Zapraszam na dzisiejszy film. Taki przepiękny widok na góry przede mną. Jest dzisiaj bardzo zimno, bo jest minus 4,5 stopnia. No i teraz patrzę, mam jakieś 16 km, będzie Jurgów, no i będę przekraczał granicę. In a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Udało mi się, jestem na Słowacji, przekroczyłem granicę i jadę w stronę Oradea. Przede mną 415 km. No i później przestawię sobie GPS dalej w kierunku Bukaresztu. Muszę powiedzieć, że to przejście graniczne jest tutaj takie fajne, ponieważ nie ma przeważnie żadnych kontroli. No i oby tak zostało dalej, jak będę jechał tą trasą. Oczywiście może się zdarzyć tak, że gdzieś jakieś patrole będą stały, no ale muszę uważać, żeby trzymać się wszystkich przepisów, nie przekroczyć prędkości. Jak jechałem jeszcze tam przed Jurgowem, to stał patrol policji, to było oczywiście po stronie polskiej, no i kontrolowali prędkość, stali z fotoradarem, no ale jechałem bardzo pomału akurat wtedy, bo było jakoś tak pod górkę, jechałem około 45 km na godzinę, także to była taka idealna prędkość po prostu w tym momencie, kiedy oni celowali we mnie z tym fotoradarem i oczywiście mnie nie zatrzymali, no i przejechałem spokojnie. Tutaj taki widzę bardzo ładny widok na góry. W dalszym ciągu jest zimno, minusowa temperatura, no ale oczywiście mam ogrzewanie w samochodzie, no to jest przyjemnie. No i jadę dalej. Zatrzymałem się na chwilkę, żeby sobie coś zjeść. To była taka krótka przerwa. No i teraz już nie planuję więcej przerw w zasadzie. No chyba, że będę musiał się zatrzymać gdzieś do jakiejś toalety, to może wtedy. I chcę przejechać przez całą Słowację i całe Węgry. To jest jakieś 4 godziny jazdy. I powinienem być po 12 godzinie, 12:20, 12:30 około Oradea. Także taki jest plan. No i chciałem teraz Wam powiedzieć też, jak spędziłem ten czas w Polsce, w Krakowie. Spędziłem go tak rodzinnie. Do kogo tam pojechałem? No oczywiście do rodziców i nie tylko. Uważam, że są pewne rzeczy, którymi się chcę dzielić na YouTubie lub też nie chcę. No, może kiedyś dojrzeję do tego, żeby Wam powiedzieć coś więcej, ale w tym momencie nie chcę tego robić. Osoby, które mnie znają prywatnie, no to wiedzą oczywiście więcej na mój temat. YouTube to nie jest takie miejsce, w którym wszystko się mówi o sobie. To nie jest tak, że ja chcę robić jakieś też tajemnice i tak dalej. Nie oceniajcie mnie w ten sposób. Ale po prostu chcę zachować jakąś też prywatność i może kiedyś powiem Wam coś więcej, to jak już wspomniałem.
każdym bądź razie spędziłem naprawdę bardzo miły czas, jeśli chodzi o mój pobyt w Polsce, w Krakowie. No i tutaj między innymi będę Wam udostępniał takie krótkie momenty z różnych miejsc, które odwiedziłem. Pierwsze, co chciałem Wam pokazać, to zrobiłem bardzo fajną wycieczkę do zamku w Ogrodzieńcu, który był oddalony około 60 km od Krakowa. Także zapraszam Was na krótki film, żebyście zobaczyli, jak to tam wyglądało. Na trasę autostradą i przede mną droga, którą kieruje się na Koszyce. Chciałem Wam powiedzieć, że winiety, które zakupiłem jadąc do Polski, są jeszcze ważne, ponieważ ich termin upływa po 10 dniach, a że ja byłem około tygodnia w Polsce, także nie muszę ich kupować ponownie. Mówię tu o winiecie na drogi słowackie oraz węgierskie. Przede mną bardzo ładne widoki na góry, ładna okolica. No i co, odezwę się jeszcze później do Was, a tymczasem chciałem Wam jeszcze zaprezentować krótki film z tego, jak spędziłem z autostrady, jadę teraz taką krętą drogą przez góry. Niestety tam był zamknięty odcinek tej autostrady i nie dało się przejechać, także muszę to objechać inną drogą. Oczywiście GPS pokazywał mi tak trasę, żebym zawrócił ileś tam kilometrów i wjechał ponownie na tą autostradę, ale to byłoby takie błędne koło, bo bym dojechał do tego samego odcinka, który był zamknięty. No i teraz mam przede mną 8 km. Zobaczę, jak ta trasa będzie dalej wyglądała. Mam nadzieję, że poprzedni film, który Wam tutaj wyświetliłem, Wam się podobał. A teraz będzie następny, kolejny, krótki filmik o tym, jak wygląda Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz mieliśmy okazję również zobaczyć start policyjnego helikoptera.
udało mi się objechać tam przez góry i wjechałem z powrotem na autostradę. Przede mną 20 km tą drogą. I teraz chciałem Was zaprosić na krótki film i pokazać, jak wygląda krakowski rynek. Odezwę się do Was, jak będę już po stronie węgierskiej. Ja wiem, że miałem się odezwać, jak dopiero będę na Węgrzech, ale ponieważ jak się coś dzieje, to chcę o tym opowiadać. Była kontrola policyjna na Słowacji, tutaj jeszcze jestem. No i zatrzymali mnie. Jechałem za szybko, ale to nie była nie wiadomo jaka prędkość. Przekroczyłem o 20 km na godzinę, było ograniczenie do 50, a jechałem 70. No i zatrzymali mnie, oczywiście sprawdzali też trzeźwość moją, także tu wszystko było w porządku. No i proponowali mi mandat w wysokości 50 euro. Ja sobie myślę, kurde, taki duży mandat. Ja mówię, żeby mi dali upomnienie, żeby nie dawali mi tego mandatu. Oni mówią, że musi być, bo jest zdjęcie zrobione. Ja mówię, to skasujcie zdjęcie, tak? No i okazało się, że oni mówią, nie można skasować zdjęcia. Będzie mandat, musi być. Ja mówię, ale nie mam pieniędzy i no to zabierzemy prawo jazdy. Ja mówię, no dobra, no to zapłacę już ten mandat, ale nie taki duży. No i zacząłem się z nimi targować i stanęło na tym, że mandat wyniósł mnie 20 euro. Musiałem zapłacić kartą na miejscu. Mieli czytnik przygotowany. No i to jest taka sytuacja, która mi się zdarzyła podobnie jak jechaliśmy za mną do Albanii. I wtedy zostałem zatrzymany też w Macedonii. Z tym, że w Macedonii zapłaciliśmy wtedy 10 euro tego mandatu i wtedy jechałem 76. Tutaj na Słowacji jechałem 70, równiusieńkie 70. No i 20 euro tego mandatu. Nawiasem mówiąc, później za tym miejscem, gdzie oni mnie zatrzymali, to było już ograniczenie do 70. Także oni sobie wybrali takie specjalnie miejsce, żeby łapać takich jak ja, tak? No i co? No przykro, no co zrobić? Dobrze, że skończyło się to tak jak się skończyło, już dobra, trudno, no to 20 euro. No tylko, że to jest takie marnotrawienie pieniędzy, bo mogłem się zatankować nawet na Słowacji za te 20 euro, a tak to będę się tankował już prawdopodobnie w Orady, a tylko gazu mi nie wystarczy, ale będę się tankował w Rumunii i pominę tutaj jakieś tankowanie na Węgrzech oraz na Słowacji, ponieważ tutaj jest paliwo chyba jeszcze droższe niż właśnie w Rumunii, dlatego no nic, jadę dalej i oby teraz już bez większych przygód, mam nadzieję. No i jestem już na Węgrzech. Przejechałem przez granicę, żadnych patroli, nic nie było, nikt nie stał. I od tego miejsca, gdzie zatrzymała mnie ta policja na Słowacji, to było może z 5 km do granicy, także nie mogę przeżałować, że wtedy mnie zatrzymali. Jeszcze po drodze był jeden patrol, także dzisiaj to, co się działo na Słowacji, to jest po prostu no, może nie niesamowite, ale zaskakujące, ponieważ bardzo dużo tych patroli było, naprawdę bardzo dużo. Jeszcze po drodze widziałem kilka innych, no i łapali kurczę, w tym jednym miejscu przejechałem te 20 km więcej na godzinę, no i zatrzymali mnie. No co mam zrobić? Basę nie urwę. Zapłaciłem 20 euro, no i tyle. Jadę przez Węgry, mam 243 km do Oradea i pokazuje mi na GPS-ie 2 godziny 25 minut. Zobaczę, jak to będzie przebiegała trasa. No i w odpowiednim momencie
do Was się oczywiście odezwę, ale chciałem Wam jeszcze pokazać teraz krótki film, jak doszło do spotkania z pewnym youtuberem, który nazywa się Tom White Krakow. Serdecznie Wam polecam jego kanał. Robi właśnie wspaniałe filmy na temat Krakowa. Zna bardzo dużo historii i różnych ciekawostek związanych z tym miastem. I bardzo fajnie to przedstawia na swoim kanale, także serdecznie Wam polecam jego kanał. No i tutaj już odsyłam Was do krótkiego filmu. Pozdrawiam wszystkich z deszczowego Krakowa. Jak to jest wrócić, jak się to mówi, na stare śmieci do swojego miasta. Miasto oczywiście piękne, zabytkowe, jedno z najpiękniejszych w Polsce. Fajnie jest tutaj sobie pospacerować po Starym Mieście i za chwilę spotkam się z kimś, kogo chcę Wam pokazać i będzie to znany youtuber z Krakowa, Tom White Krakow. Bardzo się cieszę, że w końcu będę miał okazję się z nim spotkać na żywo, ponieważ wspieramy się nawzajem i myślę, że super będzie chociaż chwilę z nim porozmawiać. Witajcie wszyscy drodzy followersi czy kanału Tom White Krakow, ale popatrzcie, kogo spotkałem. Tutaj śledzę od początku kanał Rafała. Rafał Mora. Chcę zareklamować od razu kanał, jak się nazywa? Live in Romania? Tak? Witam Live se- in Romania. Live Tak. in Romania, czyli życie w Rumunii. Ja to zrozumiałem jako Love in Romania i tak była inspiracja, żeby utworzyć grupę Kocham Kraków. To jest taka ciekawostka tutaj Dokładnie, tej części. dokładnie. Rafał, powiedz o swoim kanale coś właśnie. Witam wszystkich, mieszkam w Bukareszcie i przedstawiam wszystko, jak wygląda życie w tym kraju, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Powstało wiele filmów podróżniczych z Rumunii, nie tylko filmy podróżnicze, wywiady z różnymi ciekawymi osobami, zagraniczni ludzie, którzy mieszkają na co dzień w Bukareszcie, robiłem takie interview też, różne wywiady, no i polecam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie takim oglądaniem na temat Rumunii, to serdecznie zapraszam. Spotkanie z Tomem było krótkie, ale mam nadzieję, że dojdzie do ponownego, jak będę następnym razem w Krakowie. Serdecznie Wam polecam jego kanał na YouTubie. Pod każdym z naszych filmów znajdziecie link z opisem do kanału Toma. Jest on wspaniałym przewodnikiem, który ma wielką wiedzę, jeśli chodzi o miasto Kraków. Na tym filmie widać, jak Tom udziela instrukcji gościom, turystom z Wielkiej Brytanii, jak obsługiwać Segwaya i właśnie w ten sposób będzie ich oprowadzał po mieście Kraków. Never with one wheel, because if you jump with the one wheel, it comes so-called whirlpool or spinning. Tu wystarczy ręce. Hello, cześć, jesteś Kika. Hit someone. Will you come with me and guide me through the dark? Stand by, watch me fall apart. I've always loved you more than you know, Father. Don't you let me go. Przekroczyłem granicę, jestem już w Rumunii, także zmierzam w kierunku Bukaresztu. Zatrzymałem się na stacji Lukoil, żeby kupić sobie kawę, przede wszystkim się zatankować. No i chwilę tutaj robię sobie jeszcze przerwy, no i ruszam dalej w trasę. Przejeżdżam teraz przez Oradea. Muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo ładne miasteczko. Strasznie mi się tutaj podoba i tak sobie nawet myślałem, że kurczę, gdyby tutaj była jakaś perspektywa pracy dla mnie, bo Anna to w zasadzie wykonuje taką pracę, że mogłaby znaleźć sobie wszędzie w Rumunii, a ja z kolei, no, jeśli chodzi o takie oferty pracy w jakichś korporacjach, gdzie pracuje się w obsłudze klienta, no to tutaj
może coś by się znalazło, ale byłoby naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem, no szkoda, że nie ma takich po prostu perspektyw jak w Bukareszcie. Ja już robiłem kiedyś taki film, nawet 5 minut o Rumunii z tej serii, gdzie wypowiedziałem się tak w miarę szybko o plusach i minusach mieszkania w Bukareszcie. Dla mnie Bukareszt to jest takie dobre miasto. Wiele zawdzięczam Bukaresztowi, owszem, muszę to przyznać, ale generalnie są inne miasta w Rumunii, które naprawdę tak robią na mnie wrażenie i dużo lepiej by się tam mieszkało, i jednym z nich jest właśnie Oradea. Była taka opcja, że zatrzymałbym się w Sybiu, ponieważ wiozę taką przesyłkę dla pewnej pani. Ona potrzebuje to odebrać w Baszowie, ale umówiliśmy się jednak, że dowiozę to do Bukaresztu i wyślę jej stamtąd kurierem. Tak, w międzyczasie chciałem Wam o tym wspomnieć, żeby powiedzieć, co tu jeszcze jest takiego związanego z tą moją podróżą, tak? A jeśli chodzi o te filmy, które mieliście okazję zobaczyć z mojego pobytu w Polsce, to już były wszystkie, które Wam chciałem pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Teraz zmierzam dalej w moją trasę. Muszę uważać, bo tu znaki pierwszeństwa, przejazdy i tak dalej, żeby mnie znowu jakaś policja nie zatrzymała albo coś. No i będę Wam relacjonował już teraz tylko trasę, tak jak jadę. Zobaczę, co tu się będzie jeszcze działo, jak ta podróż będzie przebiegała. Mam nadzieję, że bez żadnych przykrych niespodzianek i bez większych problemów. Przede mną 7 godzin 38 minut, tak mi pokazuje mapa GPS, i 592 km do samego domu. Mam nadzieję, że pójdzie szybko. O jednej rzeczy muszę Wam wspomnieć, o pogodzie, jaka jest w Rumunii. 11,5 stopnia, jest tak ciepło, wiosennie, także jest duży przeskok temperatur, jeśli chodzi o kraje, przez które przyjeżdżałem. No dobra, na Węgrzech coś tam już było też trochę cieplej, ale nie było też tak jak jest tutaj. Słowacja i Polska to były temperatury minusowe, jak przyjeżdżałem przez góry, a tutaj jest naprawdę ciepluśko. Zobaczę, jak będzie dalej. Najważniejsze, że nie pada deszcz, no i jest słonecznie, i to jest ważne, bo ani nie jest ślisko, dobrze się jedzie. No, zobaczymy, jak będzie dalej przebiegała trasa. Przejeżdżam przez miejscowość Negreni, już prawie ją całą minąłem. Bardzo ładna okolica tutaj jest, w takim fajnym miejscu położona i naprawdę taka fajna wioska. Ale chciałem jeszcze wspomnieć, przejeżdżałem koło stacji takiej benzynowej, no i oczywiście zwracałem uwagę na cenę gazu, który kosztował tam 4,44 leja. W Oradea tankowałem się i płaciłem 3,74, także 70 bani różnicy to jest sakramencka różnica. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. To na całej butli 40-litrowej gazu to jest naprawdę duży pieniądz się robi się z tego kwota. No i niestety tutaj jest tak drogo, jeśli chodzi o takie stacje. No w ogóle paliwo jest w tej części tutaj o wiele droższe, no ponieważ jest tych stacji tutaj mało. Dopiero później, jak tam zjadę, już przejadę ten region Bihor, Huneadora i tam dalej, jak już będę w okolicach Deva, no to tam będzie lepiej, jeśli chodzi o jakieś tankowanie. No a tutaj trzeba po prostu się przemęczyć. Na razie gazu mam wystarczająco, także starczy mi spokojnie. No i będę się tankował jeszcze raz, ale to dopiero później. Tak, jeszcze chciałem wspomnieć o tych cenach paliw, bo niektórzy będą tutaj może komentować, co ja się tak czepiam i tak dalej. A no czepiam się, ponieważ przeraża mnie to, jak paliwo jest drogie i w Rumunii i na niektórych tych stacjach tutaj też w tym regionie. Nie powinno tak być
i za paliwo płacimy wszyscy, niezależnie czy mamy samochód. Muszą to niektóre osoby zrozumieć, bo nie wszyscy to rozumieją, że jak paliwo jest drogie, czy tam benzyna, diesel, czy gaz, nieważne co, to wszyscy za to po prostu płacimy, bo jest droższy transport i ceny w sklepach są przez to droższe i to się wszystko przekłada na naszą kieszeń. Także wiele osób myśli, a ja nie mam samochodu albo nie mam prawa jazdy, to mam to w dupie, ile kosztuje litr benzyny. Nie, właśnie o to chodzi, że wszyscy powinniśmy się tym przejmować, no i mieć po prostu jakieś pojęcie na ten temat. Ja chciałem zrobić taki film o cenach paliw w Rumunii i nawet porównać z cenami paliw w Krakowie, w Polsce chciałem powiedzieć. Ja już mam tak ten Kraków trochę na myśli. No ale nie jest to takie łatwe. A z jakiego względu? Z tego względu, ponieważ chciałem dotrzeć do takich informacji, co się składa na cenę 1 litra paliwa, czy to benzyny, diesla, czy gazu w Rumunii. Chodziło mi o podatki, jakie są zawarte, czyli akcyza. Ja nie wiem, czy tutaj jest też taki podatek paliwowy, jak jest w Polsce. Jakie są po prostu opodatkowania, jeśli chodzi o 1 litr paliwa w Rumunii. I chciałem to porównać z tym, jak to wygląda w Polsce. I nie jest to naprawdę łatwe, ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć takich informacji. Jeżeli ktoś z Was będzie wiedział, skąd to wziąć i żeby to były takie aktualne informacje, to proszę zostawcie jakiś komentarz, dajcie mi znać, gdzie tego szukać, czy jakiś link, czy nie wiem, ktoś mi powiedział, żeby zapytać w ministerstwie jakimś tam, ale to nie wiem czego w ministerstwie w Rumunii, no. Nie wiem po prostu, gdzie tego szukać, a paliwo jest po prostu tak drogie, że to, ile płacimy podatków w 1 litrze, powinno wisieć na każdym płocie. Ja tak to skomentowałem już kiedyś. Powinno to wisieć na każdym płocie, żebyśmy wiedzieli, czemu jest tak drogo i za co tak do cholery płacimy dużo. A tych informacji nie ma. One są tak gdzieś schowane w internecie, że nie można do tego po prostu dotrzeć. I to zarówno jeśli chodzi o te ceny składowe 1 litra paliwa w Rumunii, jak i w Polsce. A to jak mówię, powinno to wisieć na każdym płocie. Ja oczywiście ironizuję i przesadzam, ale tak jest. Tak jest. Po prostu powinniśmy wiedzieć, za co tak dużo płacimy. A my tego nie wiemy i nie jesteśmy tego świadomi. I chciałem zrobić taki film, może kiedyś mi się uda, jak znajdę te informacje, no to wtedy porównam i powiem Wam, co ile kosztuje, jakie są podatki, jeśli chodzi o paliwo. No i sam się chętnie dowiem. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś ma do tego gdzieś dojście, to proszę jakiś sensowny, pomocny komentarz. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć o kierowcach, bo tak obserwuję jadąc. No to jest po prostu porażka, jak oni wyprzedzają, jak się zachowują na drodze, stwarzają takie zagrożenie, wciskają się tak na ostatni moment między samochody, bo widać, że po prostu nie mają czasu ani miejsca, żeby za bardzo zjechać. Przed chwilą no tak 2 sekundy i byłoby czołowe zderzenie. To jest coś niesamowitego. Kierowcy w Rumunii to jest taki stan umysłu. Ja wiem, że w Polsce jest podobnie, ale tutaj jest chyba jeszcze gorzej, wydaje mi się. Ja nie uważam się za jakiegoś świetnego kierowcę. Jeszcze za chwilę ktoś mi może tu wypomnieć, ty, ale ty przed chwilą dostałeś mandat i przekroczyłeś prędkość i 20 euro zapłaciłeś. No tak, zgadza się, zapłaciłem. No. I przez to mówię, że nie jestem idealny i przekroczyłem te 20 km na godzinę i zapłaciłem. Dobra, no to tak się stało, ale nikomu nie stworzyłem żadnego zagrożenia, nikomu nic złego nie zrobiłem tym, że przekroczyłem tą prędkość 20 km na godzinę i to było 70, nie był też w żaden w zasadzie chyba teren zabudowany, tak sobie postawili znak ograniczenia 50, a później za chwilę było zmienione na 70. Dobra, już nie chcę wracać do tej sytuacji, w każdym razie tutaj Wam chciałem pokazać, co tutaj jest, przejeżdżam przez taką miejscowość. Tutaj Wam chciałem pokazać, nie wiem czy to będzie widać, są takie domy, tutaj gdzieś będę Wam kamerował, jest mi ciężko filmować i prowadzić, ale staram się to robić jak najlepiej. I są takie domy, na których są wieże. To wygląda szczerze mówiąc jak kościoły, ale to nie, to są domy. I
to jest taka charakterystyczna miejscowość w Rumunii. No w zasadzie jedna, taka, w której jest tak dużo takich wybudowanych z tymi wieżami domów i w tych domach mieszkają rodziny cygańskie. Taki mają styl budowania, tak sobie to wymyślili i tak to wygląda. Coś bardzo ciekawego, ja już przejechałem wszystkie, mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę Wam pokazać. To nie jest tak, że jak chcę się komukolwiek żalić, że mnie spotkała taka sytuacja, że dostałem mandat, no dobra, to było na Słowacji akurat, no tak bywa, zdarza się, ale do czego zmierzam? Takie mi się wnioski nasuwają, że człowiek zrobi takie byle co i spotka go za to kara, a ludzie stwarzają takie zagrożenie na drodze, wyprzedzają tak na trzeciego, na ostatnią chwilę, wpychają się między samochody, także w zasadzie ja to bym się bał ryzykować, żeby tak wpychać się przed jakąś osobówkę, tak jak przede mnie i przed tira, który jedzie przede mną. No po prostu ja czegoś takiego nie uznaję. No i to jest taka niesprawiedliwość. Jeszcze mam 484 km, 5 godzin 51 minut. I a propos policji, policja jest tam, gdzie może egzekwować mandaty i wlepiać po prostu, żeby ludzie płacili, a nie są tam, gdzie powinni być i pilnować faktycznie bezpieczeństwa. Liczy się tylko biznes. Biznes dla jakiejś tam gminy, biznes dla jakiegoś miasta. No i niestety to jest takie przykre, bo tak jak mówię, nie liczy się bezpieczeństwo. Oni nie stoją dla bezpieczeństwa, tylko stoją dlatego, żeby kierowcy płacili za takie właśnie głupie przekroczenie prędkości, czy takiego typu bzdurne rzeczy. Tam, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, gdzie są, nie wiem, jakaś trasa, gdzie są takie zakręty, mogliby stanąć i pilnować, jak kierowcy faktycznie na takich zakrętach wyprzedzają. Tam dopiero mieliby pole do popisu, żeby wlepiać mandaty albo zabierać prawo jazdy, tak? Jadę przez miejscowość Żylow, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę, i tędy przejeżdżałem i coś komentowałem w filmie, który robiłem z mojej podróży z Rumunii do Polski, który mieliście okazję wcześniej zobaczyć. Teraz mi się nasuwają takie jeszcze przemyślenia i wnioski, ponieważ zobaczyłem, że jest bardzo dużo zwierząt rozjechanych na drodze, czy to psy, koty, jakieś dzikie zwierzęta, i to już nie pierwszy raz jest tak, kiedy ja to zobaczyłem. Cały czas tego doświadczam, podróżując pomiędzy Rumunią a Polską, w ogóle tutaj jeżdżąc po Rumunii, to wszędzie jest tak dużo tych rozjechanych zwierząt. Nie wiem, z czego to wynika, i jeżeli wiecie, to zostawcie też jakiś komentarz na ten temat. Jak kiedyś jechałem do Polski, jechała ze mną Anna, ale nie moja Anna, tylko pasażerka, która miała tak samo na imię, to rozmawialiśmy i powiedziała mi, że prawdopodobnie przyczyną jest to, że tiry, które jadą szybko, są obciążone, nie zatrzymują się i rozjeżdżają te zwierzęta. Nie wiem, mnie się to tak trochę nie widzi. Może i miała rację, może i nie, ale to wygląda mi tak trochę inaczej, podejrzanie, i tak to wygląda momentami. Ja mam takie odczucie, jakby te psy zabite czy koty, to jakby ktoś tak specjalnie rozjeżdżał, jakby tak po prostu jeszcze tak sobie odbił w prawo, żeby jeszcze szczelić tego psa czy kota. Nie wiem, to po prostu tak wygląda, bo te zwierzęta leżą z taką częstotliwością dużą, są porozjeżdżane wszędzie, że to się nie da po prostu tego opisać. No. Nie wiem, nigdzie w żadnym kraju nie widziałem tyle rozjechanych zwierząt jak w Rumunii. Powiecie może, że ja coś strasznie narzekam podczas tej podróży, bo tu o mandatach, o kierowcach, o tych zwierzętach. Nie jest to tak, że ja chcę narzekać, tylko opowiadam Wam i mówię wszystko tak, jak widzę, i wszystko tak, jak jest. Nie chcę niczego, muszę uważać, bo tu jest rondo, nie chcę niczego koloryzować, ja już to wielokrotnie powtarzałem, niczego upiększać. Jeżeli coś jest złego, coś, co mi się nie podoba w Rumunii, to Wam o tym mówię zawsze. Chcę być zawsze szczery z tym, co
uważam. Niektóre osoby mogą mieć inne odczucia bądź też inne doświadczenia, więc jestem w stanie to zrozumieć i wielokrotnie to gdzieś tam pojawiało się nawet w komentarzach, że jak coś, co mi się nie podobało, to ktoś to inaczej odbierał i być może tak jest, być może ma na to wpływ to, gdzie ktoś mieszka też w Rumunii. Ja, że mieszkam w Bukareszcie i w stolicy, to też może inne rzeczy postrzegam inaczej, albo po prostu tylko dlatego, że każdy z nas jest inny, tak? To może mieć inne spostrzeżenia i tak dalej. No ale z tymi zwierzętami to jest tak jak mówię, jest ich dużo zabitych. Dlaczego tak jest? Ciężko jest mi to zrozumieć i to jest taki smutny, przykry widok. Więc jeżeli ktoś z Was wie, ma jakąś teorię na ten temat, to bardzo proszę o jakiś komentarz. Zjechałem teraz na autostradę A3, no i muszę tędy jechać 40 km. Nie będę teraz już dużo się rozgadywał, nie chcę tego filmu robić takiego bardzo długiego, może będę trochę przynudzał, może nie, nie wiem, jak macie ochotę oglądać i słuchać, to jest mi miło, jak nie, to też to zrozumiem, odezwę się do Was później. Zatrzymałem się na chwilę na stacji Sokar, mam jeszcze około 250 km do domu, jadę w kierunku Romnico-Vulcza, no i zatankowałem sobie trochę gaz, teraz już mi starczy na pewno do samego domu, do Bukaresztu, no i ruszam dalej w trasę. Dojechałem do Bukaresztu, jest godzina 21:15 i mam po prostu dosyć już tej jazdy, bo najgorszy był ten moment, kiedy jechałem tam już no, na wysokości Romnico-Vulcza, 4 godziny, 250 km, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest za długo i to ja już nie mam słów na to. Generalnie uważam, że cała ta trasa jest o wiele prostsza, jak się jedzie w drugą stronę, czyli do Polski, a tutaj jak już się wraca i jest ten ostatni odcinek drogi do Bukaresztu, to jedzie się po prostu zbyt długo i jest to zbyt męczące. Nie rozgaduję się więcej, bo już sam nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym zmęczony jestem. Jak Wam się podobał ten film, to dajcie łapki w górę, skomentujcie go jakoś, no i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.